Cześć, tu Patryk z Modern Talking. W tej serii uczymy się Gita, a w tym konkretnym odcinku dowiemy się, jaka jest różnica między Gitflow a Trunk-Based Development. Zapraszam. Gitflow znam, ale Trunk-Based Development? Pierwszy słyszę. No właśnie po to tu jestem, żeby Ci powiedzieć, czym jest jedno i drugie. W ogóle to jest sprawa. Już teraz zapraszam Ciebie na stronę moderntalking.pl, gdzie znajdziesz nie tylko robiące się kursy, ale też zakładkę mentoring. To jest projekt, dzięki któremu możemy zacząć współpracować. Tutaj znajdziesz kod rabatowy. Zapraszam. Dobrze, nie przedłużajmy zatem wstępu. Tak jak powiedziałem, porozmawiamy sobie o flows w Gicie, jakie mamy dostępne oraz czym one w ogóle są. Czym są w ogóle flows? Flows to są sposoby pracy z repozytorium Git, a mianowicie sposoby na organizację pracy z branchami. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o Gitflow i o Trunk-Based Development, jakie są różnice. Już tutaj na diagramach widzimy u góry, ten górny to jest właśnie Gitflow, natomiast na dole mamy Trunk-Based Development. Gitflow jako sposób pracy z repozytorium i z branchami, będąc wszechstronnym i bardzo dobrze znanym, na pewno będzie się pojawiał na pierwszych rozmowach rekrutacyjnych. Jego niezaprzeczalną zaletą jest to, że jest bardzo popularny. Bardzo dużo deweloperów, jak tylko zaczyna pracę właśnie z Gitem, to od razu poznaje, czym jest Gitflow. Gitflow wprowadza strukturę branchy, którą tutaj widzimy na diagramie. Zacznijmy od main master, który jest po pierwsze domyślnym branchem w pracy z repozytorium Gita, natomiast odpowiada nam naszej wersji produkcyjnej. To z maina tworzymy wersje, które są wysyłane klientowi. Albo wdrażane na serwery, albo wdrażane po prostu na środowiska produkcyjne. Kolejnym według ważności, nie według kolorów tutaj widocznych, jest develop. Develop to jest nasza podstawa rozwojowa. To na developie pracują wszystkie zespoły. Pod developem widzimy coś, co się nazywa features. Feature branche to są już konkretne, logicznie agregujące branche, jakiś zestaw pracy realizowany przez dewelopera albo przez zespół. To w feature branchach zamykamy funkcjonalności, biznesowy jakiś taki scope i nad nim pracujemy w zespole. Feature branche, jak tutaj widzimy, zawsze są tworzone na podstawie naszej wersji rozwojowej, czyli developa. One żyją sobie jakiś czas przez commity kolejnie dodawane przez zespół, przez dewelopera, a następnie w momencie, w którym już kończymy pracować nad featurem, jest on domerge'owany do developa po oczywiście pull requestie i code review. W czasie życia developa tych feature branch powstaje nieskończona ilość. Develop natomiast jest płaskim timeline'em z kolejnymi commitami, które oznaczają domerge'owanie feature branchy do tego developa. Ale oprócz developa mamy coś takiego jak releases. Releases służy nam do tego, żeby zaplanować wydanie kolejnej wersji produkcyjnej. W momencie, w którym pracujemy nad jakimś feature branchem i skończyliśmy nad nim pracować, domerge'owujemy go do developa, chcemy wydać nową wersję, nowy release. Planujemy sobie taki release i otwieramy go, na przykład tutaj 1.0. Tych releases oczywiście może być więcej, tak samo jak feature branchy i hotfixów, ale o tym za chwilę. Wracając, otwieramy sobie release'a tego 1.0 i to jego testujemy pod względem regresji, wykonujemy stress testy i jeżeli wykryjemy jakieś błędy, to tutaj robimy bugfixy. Te bugfixy robiąc na konkretnym release'ie po prostu dodajemy kolejne commity i w momencie, w którym już ten nasz release candidate jest gotowy, jest przetestowany, jest zweryfikowany i chcemy na jego podstawie zrobić kolejną wersję produkcyjną, zamykamy tego release'a. Zamykając tego release'a jest on domerge'owany do mastera, tworząc nową wersję, ale oprócz tego też jest domerge'owany do developa, aktualizując nam naszą wersję rozwojową. Po to, żeby kolejne feature branche, które będą się tworzyły przez zespoły, opierały się na tej nowej wersji produkcyjnej. Ostatnim elementem w tej układance są hotfixy. Hotfixy możemy rozumieć jako szybkie poprawki do wersji produkcyjnej. Wyobraźmy sobie, że jest piątek wieczór. Dostajemy telefon od menadżera albo od klienta, że jakaś funkcjonalność, na przykład wczytywanie listy customerów nie działa i coś trzeba z tym zrobić.
Najpierw oczywiście następuje dochodzenie, jaki jest problem i jakie jest jego rozwiązanie. Natomiast jeżeli rozwiązanie musi zostać zaimplementowane w kodzie, to nie przechodzimy znowu przez cały proces tworzenia feature brancha na podstawie developa, później robienie tego release candidate'a, tylko korzystamy właśnie z hotfixa. Tworzymy hotfixa nowego na podstawie maina, czyli tej wersji, która jest akurat zepsuta. Tutaj na hotfixie aplikujemy wszystkie nasze zmiany, robimy commity, a następnie hotfix jest domerge'owany do mastera oraz do developa. To jest taka skrócona wersja wdrażania z developa i z release'a. Tylko i wyłącznie po to, żeby móc być w stanie szybko reagować na problemy, które są w wersji produkcyjnej. I to jest w wielkim skrócie Gitflow. Prawda, że proste? Czym natomiast jest trunk-based development? Mogę Was zaskoczyć, ale trunk-based development jest jeszcze prostszy i łatwiejszy. I to wszystko. Trunk-based development zakłada 2 typy branchy. Main master, który już omówiliśmy i jest w zasadzie tym samym, bo odpowiada za naszą wersję produkcyjną, oraz krótko żyjące feature branche, które też już omówiliśmy, tylko że w przeciwieństwie właśnie do Gitflow w trunk-based development te feature branche są krótko żyjące z założenia. O co chodzi z tymi krótko żyjącymi branchami? Chodzi o to, że w tym modelu bardziej jesteśmy przystosowani do tego, żeby szybko wdrażać zmiany i szybko aktualizować tego maina mastera. Porównując te 2 flows, widzimy, jak bardzo się one między sobą różnią. Gitflow, który jest bardzo rozbudowany i wprowadza dużo nomenklatury, oraz trunk-based development, który zakłada tylko i wyłącznie 2 typy branchy. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego trunk-based development. Main master w tym przypadku musi być turbostabilny. O co chodzi w tym byciem turbostabilnym? Chodzi o to, że na podstawie maina mastera nie pracuje tylko zespół deweloperów, ale też pracuje klient, ponieważ to z tego brancha tworzymy kolejne wersje produkcyjne. Więc będąc deweloperem i pracując nad swoim feature branchem i kończąc go, domerge'owując do tego mastera, cały czas mamy świadomość tego, że nasza praca będzie miała wpływ na nie tylko właśnie pracę całej reszty zespołu, ale też na to, czy wersja produkcyjna jest stabilna. To, czy wersje produkcyjne z tego mastera są wprowadzane na bieżąco, zależy oczywiście od zespołu i od projektu, czy korzystamy z Continuous Integration, z Continuous Delivery, czy może są wydawane w jakiś cykliczny sposób. Natomiast nie zmienia to faktu, że zdecydowanie na mainie masterze polegać będzie nie tylko zespół właśnie deweloperów, ale też i klient. Zestawmy sobie Gitflow i ten trunk-based development. Do czego one się nadają? Gitflow, jako zdecydowanie bardziej rozbudowany model, jest idealny do dużych i wielowersyjnych systemów. O co w tym chodzi wielowersyjnych? Chodzi o to, że tutaj wróćmy na chwilę jeszcze raz do tego diagramu, to wielowersyjność zakłada to, że main master jako grupa, a nie jako pojedynczy, powiedzmy, branch może odpowiadać za wersję dla jednego klienta, którą udostępniamy 1.0.0, ale też dla innego klienta 0.9.7. I wyobraźmy sobie, że te 2 wersje muszą być na bieżąco aktualizowane, ponieważ któryś z feature branchy muszą być finalnie dostępne właśnie dla tych obu wersji, a niektóre tylko dla konkretnych, na przykład tylko dla tego 1.0.0. Trunk-based development natomiast jest zdecydowanie bardziej pasujący do projektów mniejszych, które utrzymują jedną główną produkcyjną wersję. Czyli ciągle utrzymujemy tego turbostabilnego main master i to na jego podstawie udostępniamy kolejne wersje produkcyjne. Różnice w branchach są takie, że po pierwsze Gitflow wprowadza dużą nomenklaturę, wprowadza dużo typów branchy, gdzie trunk-based development wprowadza tylko 2 typy, main master i feature branche. W Gitflow, tak jak już mówiłem, te feature branche są długo żyjące, natomiast w trunk-based development są to bardzo krótko żyjące feature branche. Jako jedno z zagrożeń Gitflow jest takie, że istnieje niebezpieczeństwo niestabilnego maina, gdzie w trunk-based development main jest zawsze ultrastabilny. Dlaczego w Gitflow istnieje takie niebezpieczeństwo? To się wiąże z kolejnymi punktami, gdzie zespół i deweloper w przypadku Gitflow nie są bezpośrednio powiązani z tą wersją finalną, z tą wersją produkcyjną.
ponieważ w Gitflow bardzo często jest tak, że istnieje albo konkretnych kilka osób, albo wręcz cały zespół odpowiedzialny za utrzymanie tego branch modelu oraz odpowiedzialny za tworzenie nowych release'ów, gdzie w Trunk-Based Development to wszystko się dzieje przezroczyście dla całego zespołu, ale też jest jakby jego częścią. W Gitflow te nasze długo żyjące feature branche jeszcze dodatkowo są bardzo często traktowane jako feature branche dla całych zespołów. Na podstawie doświadczenia jestem w stanie stwierdzić, że w Trunk-Based Development te feature branche są bardziej dedykowane albo mniejszym zespołom, albo nawet pojedynczym deweloperom. W Gitflow pojedynczy deweloper ma możliwość większego skupienia się na konkretnym zadaniu, ponieważ pracując na swoim odseparowanym feature branchu i mając mniejszy kontakt z tą najwyższą górą hierarchii branchy, może się skupić właśnie tylko i wyłącznie na wdrażaniu swoich zmian. Natomiast w Trunk-Based Development deweloper ma na pewno większą świadomość wpływu na całe repozytorium, na to, że ten branch jest cały czas stabilny i w jakiej w ogóle formie main master występuje. I to by było tyle. Omówiliśmy sobie, czym jest Gitflow i czym jest Trunk-Based Development oraz jakie są między nimi różnice. Powiedzieliśmy sobie też w ogóle na wysokim poziomie, czym są flows, więc temat mam zamknięty. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Już teraz zapraszam Was na stronę moderntalking.pl po kursy, szkolenia i mentoring, ale również zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ bardzo szybko pojawią się kolejne odcinki i szkoda byłoby je przegapić. Dzięki, cześć.